sądzę, że zdjęcia i filmy z tego turnieju obiegną cały padlowy świat i na razie tylko tyle. Ale dzwoni do mnie, słuchaj, czy na pewno zapraszasz mnie na turniej? Ja mówię, no pewnie, że cię zapraszam, a dlaczego? No bo mam ten mecz legend Southampton, ale wolałbym zagrać w padla. No. Przyjeżdżaj. Polska Federacja Padla ciągle wygląda tak, jakbyśmy dalej mieli rok 2000, być może 19-18 i jakby nie było żadnych innych klubów padlowych w Polsce. A to nie jest prawda. Uważam, że są organizacją na dzisiaj, powiedziałem im to zresztą, jesteście organizacją fasadową, ponieważ poza tym, że wybraliście się spośród siebie, to dzisiaj was jest być może więcej w zarządzie niż klubów, które macie. I on rysował trochę figury geometryczne na tym prostokącie, te trójkąty i tłumaczył dziewczynom, jakie powinno być ich ustawienie względem piłki, względem przeciwniczek. I to jest największa sztuka. Jesteśmy po wszystkim, Tomku, po wyzwanie. Słabo. A, Słabo. No powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, poszło słabo. Nie jestem, ale graliśmy razem trochę, prawda? tak jest. W grze wychodzę lepiej niż w takich testach. Ja uwielbiam z tobą grać. Tak powiem, zgadzam się z tą opinią, którą ty kiedyś powiedziałeś, że bardzo ci się podoba ze mną grać. Tak. To ja bardzo lubię z tobą grać. No widzisz, i tego się trzymajmy. Posłuchaj, Idealnym partnerem. dobre samopoczucie to już jest połowa sukcesu, jak mówił pewien polski aktor. No więc Tak. ja wiem, że w takich testach, w takich sprawnościowych, wiesz, to nie jest to najlepiej, ale w grze, w meczach jesteśmy, wypadam lepiej. Nie, ja bardzo lubię z tobą grać. Chciałbym ci tutaj podziękować. Mamy upominki dla ciebie. Wiedziałem. Z podziękowaniem, tak jest, podziękowanie, że wziąłeś udział w rapie do Paleckiej Ściany. Mogę pokazać? Tak jest, oczywiście. Przy okazji Termosik, buteleczka. podziękuję szybciutko naszym sponsorom Rapy do Proszę. Pady, polski producent kortów do padla, Cupra Leregliewice, dealer samochodowy, Pero Marshall, nasz główny Właśnie, sponsor, polska Pero marka. Marshall, tak Tak jest. jest, polska marka odzieżowa, bardzo fajne dresiki, koszulki mają fajne rzeczy. Het, marka Het oczywiście, sprzęt padlowy i Dr. Witt oczywiście. Doktor Wit, właśnie. Co byś nie powiedział, to ja akurat wyciągam. No, Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Ej, nie ma za co, to my dziękujemy, że wziąłeś udział i jeżeli nie masz nic przeciwko, to chciałbym cię zapytać kilka rzeczy, bo wiem, że Cupra Padlowe, kolejna edycja już za rogiem, Tak. więc nie wiem, czy możesz coś odsłonić, tak powiedzmy, coś powiedzieć i co się szukuje za chwileczkę, będzie Cupra Padlowe, to już jest naprawdę potężna impreza. No jest to potężna impreza. Będziesz również jednym z uczestników, jednym z graczy. Zaszczyt, tak jest. Uważaj, będziesz jednym z 220 graczy. Jest to już tak wielka impreza, rekord. że się... Tak, idziemy na kolejny rekord. Zagra 110 par, czy nawet może około 112 par. Tego jeszcze nie wiem, dosłownie czekam na jakieś ostatnie potwierdzenia i zgłoszenia. Idziemy więc na kolejny rekord uczestnictwa. Powiem Ci, że nie miałbym żadnego problemu z tym, żeby mogło zagrać i ze 150 par. Musiałem bardzo wielu osobom już odmawiać. Dzisiaj to jest już tak, że to nie ja dzwonię i proszę o to, czy masz ochotę zagrać, czy nie. To do mnie dzwonią, czy bo chcieliby zagrać w tym turnieju. No rzeczywiście to się stała już taka marka sama w sobie. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Będziemy grali tutaj w Manie, w klubie Mana Padel w Warszawie. I widzisz, nie byłoby problemem, żeby zagrało i nawet 150 par. Potem to już następuje problem natury logistycznej, bo masz 150 par, sam doskonale wiesz, jesteś menadżerem w klubie w Katowicach. Z czym by to by się wiązało? No, że zagrasz o godzinie 9, a potem nie możesz grać do godziny 14. To też nie jest sposobem zaprosić bardzo wiele osób do grania. Chodzi o to, żeby wszyscy z tego czerpali radość i fan. No słuchaj, mogę Ci powiedzieć, że rzeczywiście turniej Cupra Padlowy zapowiada się w tym roku imponująco. Nie chcę zdradzać dzisiaj wszystkich tajemnic, ale chcę Ci powiedzieć, że sam turniej, a także Players Party, After Party będzie tu w Manie Padel. Nie powiem na razie nic więcej, ale chcę Ci też powiedzieć, że na koniec dnia będziemy mieli niespodziankę dla wszystkich grających, bo przygotujemy jedyny w swoim rodzaju i pierwszy tego typu turniej wieczorową porą
dla wszystkich chętnych uczestników bardzo szybki turniej. To będzie drugi poza Cupra Padlowe turniej, turniej błyskawiczny. Zamkniemy go myślę w godzinie, ale sądzę, że zdjęcia i filmy z tego turnieju obiegną cały padlowy świat i na razie tylko tyle. I to będzie naprawdę coś Nie bardzo mówimy nic. specjalnego, co planujemy Wow. na 28 marca, kiedy turniej zostanie rozegrany, ale już się na to cieszymy. No jak możesz sobie wyobrazić, jesteśmy potąd urobieni po pachy. Wyobrażam sobie. Jest to rzeczywiście już duża logistyczna impreza, ale też trochę mnie znasz, lubimy to organizować, wiemy, żeby potem oglądać zadowolonych uczestników, robimy wszystko, żeby ten turniej był zorganizowany naprawdę Tak zapięty na ostatni guzik. Poziom zaangażowania, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ja mam zaszczyt już być na Czwarta edycja. edycja, więc muszę powiedzieć, że z własnego doświadczenia wiem, że poziom zaangażowania jest na najwyższym poziomie możliwym, który ja doświadczyłem kiedyś, więc naprawdę szacunek za to wszystko, co robicie. A to jest, ja pamiętam, ta pierwsza edycja, na której ja byłem, jaki miała rozmiar i zasięg, a dzisiaj nie, to jest po prostu tak, jak sam mówisz, nie, teraz już inny poziom zainteresowania. Teraz No rośniemy. Zobacz, nawet siedzimy teraz na tle ścianki, bo tutaj też były grane eliminacje do samego turnieju Cupra Padlowe. Graliśmy o Oshi dzikie karty. No akurat kiedy siedzimy tutaj, to jeszcze przed nami jest turniej Masters, czyli ci najlepsi z turniejów eliminacyjnych jeszcze przyjeżdżają i to też jest fajne, bo zapraszamy, no chciałbym powiedzieć inaczej, zapraszamy każdego, Tak. żeby przeszedł przez eliminację. Jeżeli jest na tyle dobry, żeby przejść przez eliminację, dostaje dzikie karty. To też jest fajna nagroda. Bardzo fajnie, że dajecie szansę też ludziom, tak powiem, normalnym graczom, którzy tutaj tak, jak najbardziej. ze tej społeczności, żeby dotknąć się do tego statutu, który dzisiaj ma. A myślę, że Alex, dojdziemy też do tego, to jest oczywiście nie do porozmawiania na teraz, bo nie ma tematu, ale sądzę, że nie wiem czy za rok, ale myślę, że już za rok będziemy mogli, zadzwonię do Ciebie, Alex, czy moglibyśmy zorganizować jeden z turniejów eliminacyjnych o dziką kartę w Katowicach, bo na razie organizujemy tylko w Warszawie, ale sądzę, że już dorastamy też do tego momentu, żeby wyjść w całą Polskę i jeśli będą chętni do tego, żeby zagrać w eliminacjach w Katowicach, w Trójmieście, nie wiem, w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu, czy w Krakowie, w dużych miastach, to tak, myślę, że to jest wszystko już do zrobienia, Oczywiście. żebyśmy zrobili coś większego i żeby popularyzować padla, Tak bo jest. o to chodzi, wszystko chodzi o to, żeby popularyzować, bo ja Ci coś powiem, ja myślę, że każdy z tych eliminacyjnych turniejów to może mieć nawet wyższy poziom niż sam turniej Cupra Padlowe, bo w Cupra Padlowe zagra bardzo wiele osób, które być może z rakietą padlową będą mieli do czynienia nawet po raz pierwszy, ale to w ogóle nie o to chodzi. Tak. Ja powtarzam tym uczestnikom, słuchaj, nie przejmuj się, dam Ci do pary kogoś, kto umie grać, na przykład reprezentantkę Polski w padlu, albo właśnie dzikie karty, które dojdą Gracz, do której znanych, naprawdę tak, którzy oni potrafią, ale być może dojdą do pary, na przykład, nie wiem, strzelam, pierwsza z brzegu Małgosia Hołb-Kowalik, nasza lekkoatletka, która jeszcze nigdy nie grała w padla i ona zdaje się, dopisałem do niej jedną z dzikich kart męskich, albo Władek Siemiuronny, który zdobył dopiero medal na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech, nasz panczenista. I on też pierwszy raz w życiu dostanie rakietę padlową i pobiega. Wiadomo, że nie będzie grał nie wiadomo jak dobrze, ale sądzę, że sportowiec też ma szybciej, adaptuje się do gry, bo to już jest w ogóle, sportowcy bardzo szybko łapią pewne rzeczy, ale wy wszyscy, którzy oglądacie, na pewno gracie w padla i też wiecie, że no nie jest to sport nie wiadomo jak bardzo trudny, na takim najprostszym poziomie, żeby sobie stanąć i pobawić się. Ja pamiętam, pierwsza edycja dostałem partnera Kajetan Dusiński. Tak, też Kajetan Dusiński złoty też, medalista tak jest, w stafecie. lekkoatleta. Tak jest, tak jest, tak jest. Też mega super mu się spodobało, a też sportowiec, sprawny. No właśnie. Naprawdę fajnie nam się grało w parze. Także zobaczysz też, że będzie bardzo wiele tych osób, które w tym roku zaprosiłem i które zgodzą się przyjechać. Też będzie sporo takich osób, które jeszcze do tej pory nie miało okazji zagrać nie tylko w Cupra Padlowe, ale w ogóle w padla, ale jestem przekonany, że tak jak co roku będą się też świetnie bawić i wyniosą z tego i dalej będą, wiesz, nieść ten kaganek tego, że padel jest super sportem i będą po swoich miastach, bo przyjeżdżają z całej Polski
będą o tym opowiadać. Dokładnie. Na przykład, powiem Ci, to jest ciekawa sprawa, Bartek Białkowski, to jest bramkarz. Bartek Białkowski przez całe lata występował na Wyspach, był piłkarzem m.in. z Southampton. Okej. I teraz uważaj, 28 marca, kiedy jest Kupra Padlowe, on ma mecz legend w Southampton. Mógłby i 100% i został też zaproszony jako legenda tego klubu. Ale dzwoni do mnie, słuchaj, czy na pewno zapraszasz mnie na turniej? Ja mówię, no pewnie, że Cię zapraszam, a dlaczego? No bo mam ten mecz legend z Southampton, ale wolałbym zagrać w padla. No, Przyjeżdżaj. I przyjeżdżaj. to jest najlepsza reklama sportu, którą możemy mieć. Tomku, jeszcze jedno pytanie miałbym do Ciebie, bo uważam, że to jest ważne również, tak samo jak Kupra Padlowy. Pojawił się niedawno u nas w Polsce Polski Związek Padla. Tak. Ty przyjęłeś trochę rola PR-owska w tym. Trochę tak, Jako trochę takiego sta- twarzy. Tak jest, jako twarz tego nowego związku, bo ma ta sama funkcja, co Kupra Padlowe, rozwój dyscypliny, bardzo mocno się angażujesz w rozwój, zależy Ci, widać z każdą strony, cokolwiek robisz, cokolwiek zrobić czy na social media, czy wszystkie różne działania, widać tego zaangażowania na rzecz rozwoju padla. Tak. Co mógłbyśmy w skrócie powiedzieć o tego związku padla i I dlaczego w ogóle powstaliśmy? dlaczego powstał i co chce zrobić? Słuchaj, no Polski Związek Padla ma być związkiem, ma generalnie stowarzyszać kluby, takie jak Twój klub, takie jak Mana Padel i tak jak wszystkie kluby, które chciały być afiliowane z taką organizacją. Jest to działanie oddolne, jest to działanie entuzjastów tej dyscypliny sportu, którzy szczerze mówiąc nie godzą się z tym, czym jest do tej pory jedyne funkcjonujące stowarzyszenie, czyli Polska Federacja Padla. Polska Federacja Padla, najpierw powiem, czym jest Polska Federacja Padla, żeby powiedzieć, czym nie jest Polski Związek Padla. Polska Federacja Padla gromadzi de facto dwa kluby, jeden klub padlowy, jeden klub tenisowy, którym jest Mera Warszawa, gdzie stoją dwa korty padlowe odkryte. I trzecim stowarzyszeniem, które wchodzi w ramach Polską Federację Padla, są sami ludzie zarządzający dzisiaj Polską Federacją Padla. De facto 3 stowarzyszenia wybierają w sile 6 głosów, bo każde z tych stowarzyszeń ma po 2 głosy. Wybierają się nawzajem i to tyle. Polska Federacja Padla przez wszystkie lata nie chciała dopuścić klubów do siebie, nie chciała rozwadniać swoich głosów. Wtedy byłoby pewnie im ciężej o wybór siebie spośród tych 3 stowarzyszeń. I okej, tak sobie siebie wymyślili, wybrali siebie znowu. No ale sport się rozwija, kluby się Ale sport się rozwija. musi być demokratyczny. No więc właśnie, Alex, cały czas Polska Federacja Padla ciągle wygląda tak, jakbyśmy dalej mieli rok 2000, być może 19-18 i jakby nie było żadnych innych klubów padlowych w Polsce. A to nie jest prawda. Dzisiaj, jak wiadomo, pewnie gracie gdzieś w padla. Dzisiaj klubów, które istnieją, a które powstają, jest całe mnóstwo. To już są dziesiątki klubów. I dzisiaj do Polskiego Związku Padla należy już, myślę, połowa wszystkich klubów w Polsce. Do Polskiej Federacji Padla nie należy tak naprawdę, może 1% tychże klubów, tak naprawdę tylko te kluby, które nawzajem się wybierały, czyli klub tenisowy Mera i jeden klub krakowski, który notabene przedstawiciele tego klubu głosowali przeciwko obecnie wybranym głosom, czyli de facto wybrali się panowie z Polskiej Federacji Padla ze swoich 2 głosów i z 2 głosów z Mery. Z całym szacunkiem, nie jest to reprezentatywne środowisko, ale to nic, okej. Oddolna inicjatywa, jaką jest Polski Związek Padla, ma służyć klubom i być dla klubów i ma być głosem klubów. To jest dla nas w ogóle najważniejsze. Na razie należy do zarządu Polskiego Związku Padla, ale jest to zarząd, ja go nazywam zarządem technicznym, bo my jesteśmy tylko na start. I chcemy już we wrześniu, już pod koniec września mają się odbyć wybory. Mają się odbyć wybory spośród
właśnie wszystkich stowarzyszonych klubów, by to kluby wybrały spośród siebie swój nowy zarząd. Chcemy oddać głos tym, którzy padlem de facto powinni mieć głos, czyli klubom, czyli tobie, czyli wszystkim innym klubom w całej Polsce. Przyjedźcie, wybierzcie nowy zarząd. Szczerze mówiąc, nie mam wcale ochoty być w nowym zarządzie. Ja swoją rolę widzę tylko na starcie. Bardzo chcę, jak widzisz, bo to się będzie odbywało już też za tydzień, bardzo chcemy zorganizować pierwszy taki prawdziwy kamp. Doszliśmy do porozumienia z hiszpańskim, dużą hiszpańską Akademią José Solano, która rozpisała całoroczny plan szkolenia polskich trenerów i też dzieciaków, które grały na Mistrzostwach Polski w Katowicach. Tak. Zapraszamy medalistów, czyli dzieciaki, które mogłyby być uczestnikami takiego kampu, a trenerzy mogliby się przyglądać, mogliby też mogliby po prostu czerpać z warsztatów, z wiedzy Hiszpanów. Takie kampy do tej pory nie były organizowane. A są bardziej potrzebne. Wydaje mi się, że tak. Słuchaj, kiedy mnie pytasz, czy Akademia José Solano jest najlepszą akademią w Hiszpanii, odpowiem Ci, że nie wiem. Oczywiście, że nie wiem. Nie wiem, czy to będzie, czy ten ruch to będzie ruch ostateczny. Czy Akademia José Solano rzeczywiście będzie akademią, która wyznaczy trendy na lata. Ale wiem na pewno, że ruch generalnie taki, żeby się związać, żeby się związek prowadzący padla w Polsce, żeby się związał z jakąś akademią, z ludźmi, którzy naprawdę mają większą wiedzę od nas, Polaków, Bułgarów, do tego jak szkolić, bo są po prostu najlepsi na świecie Hiszpanie razem z Argentyńczykami, to jest ruch potrzebny. Tak. Wydaje mi się, że próba zbudowania czegoś od dołu, próba usystematyzowania tej wiedzy, próba nauczenia trenerów. Też mam nadzieję, że przyślę ze swojego klubu dwóch trenerów, bo chcemy, żeby te kluby afiliowane przysłały swoich 2 trenerów do Warszawy na tych kilka dni i żeby czerpały z tej wiedzy. No jest to moim zdaniem ruch, który jest potrzebny w polskim padlu, który raczkuje. Polski padel raczkuje. Polski padel dzisiaj jesteśmy, myślę, w ogóle na samym starcie, a wiedza, którą mamy, dalej jest wiedzą, naprawdę z całym szacunkiem, bo trochę gram z trenerami, to jest dalej wiedza, która jest niewystarczająca, bo po prostu są trenerzy tenisowi, a nie padlowi. Ja uważam, że sport zbyt szybko się rozwija i nie nadążamy właśnie z nauką tych rozwoju Też mi trenerów. się tak wydaje. To jest Sam nie jesteś po- trenerem przecież. I Pewnie też brakuje Ci trochę też takiej wiedzy, którą mógłbyś przekazywać swoim zawodnikom młodym. Tak, na szczęście teraz żyjemy w świecie, jakim żyjemy i social media, mamy... Oczywiście, można korzystać. Można korzystać z Wideo. źródeł, ale nie jest tak jakby jesteś przywiązany do daną akademię albo akademia zagraniczna przychodzi do Polski, żeby szkolić kolejne generacje trenerów. Ciekawostkę Ci mogę powiedzieć, rozmawialiśmy z AWF Katowice niedawno i sami odkryli, tak powiedzmy, swoje karty na najbliższą przyszłość, że planują budowę kilka kortów na swoim terenie i budowanie Struktur jakichś. struktury i wychowanie trenerów na przyszłość, graczy i tak dalej. Więc widać, że Polska idzie w tym kierunku, nie? Natomiast jest to zbyt wolno, porównując do jak szybko się rozwija sport na świecie. No Dlatego właśnie, brakują też mi się wszędzie wydaje, wiesz, Polska Federacja Padla istnieje od 7 lat. Przepraszam, że to powiem, ale jest to czas zmarnowany. Niewiele się wydarzyło w tym. Oczywiście, być może na początku, tak jak było dobrze. Na pewno bardzo wiele zrobili panowie z Polskiej Federacji Padla do tego, żeby jednak ten sport propagować. Udało się na przykład postawić, nie wiem, kort nad Wisłą. To była super inicjatywa. Udało się postawić kort W Galerii Handlowej Arkadia. Super inicjatywa. Uważam, że to naprawdę są już takie rzeczy małe, które pokazują ludziom, aha, a co to jest za sport, o co tutaj chodzi? To naprawdę służy propagowaniu tej dyscypliny sportu, ale dochodzimy do momentu, kiedy to jest zdecydowanie za mało. Już wydaje mi się coraz więcej, także zobacz, na ostatnich Mistrzostwach Polski juniorów, po pierwsze uważam, że gra ciągle za mało dzieciaków. Tak. I jesteśmy naprawdę, teraz już ten sport potrzebuje naprawdę takiego sprofesjonalizowania trenerów, którzy mogliby przekazywać wiedzę dalej dzieciakom Tak, tak. w różnych ośrodkach w całej Polsce. Chcę Ci powiedzieć coś na koniec.
jak wiesz, jestem dyrektorem sportowym zawodowego teamu Roberta Lewandowskiego padlowego. Gra w mojej drużynie światowy numer 1 Agustin Tapia. John Sanz. Gra John Sanz i gra w tym momencie para dziewczyn, one grają ze sobą w parze, czyli Andrea Austero i Ari Sanchez, czyli trzecia najlepsza zawodniczka ostatniego roku. Trener dziewczyn, ale nie trener mojego zespołu, tylko trener dziewczyn na cały sezon przyjechał na turniej Hexagon Cup, bardzo fajny facet w ogóle, i zapytał mnie, i on już troszkę dziewczyny oglądając w Hexagon Cup robił już dla nich odprawki pomeczowe, no bo będzie je prowadził przez cały sezon. Dziewczyny mają jednego trenera, przez cały sezon jeżdżą teraz na turnieje. I on mnie zapytał, słuchaj, a chcesz wziąć udział w takiej pomeczowej odprawie? Bardzo miły gość. A ja mówię, słuchaj, z przyjemnością. Nie znam hiszpańskiego, ale wiesz, usiadłem, rozumiem dużo. Otworzył mi oczy trochę, gdybyście zobaczyli, jak wygląda odprawa pomeczowa, powiem Ci, jak wygląda odprawa pomeczowa takich dwóch dziewczyn. Ona trwała 10 minut. On najpierw skupił się, dziewczyny wygrały wszystkie mecze na Hexagon Cup. Najpierw skupił się troszkę na takim ogólnym podsumowaniu spotkania ze strony całej pary. Potem Ari, do Ciebie parę słów, co zrobiłaś dobrze, co niedobrze. Andrea, do Ciebie, co zrobiłaś dobrze, czy niedobrze. A potem wziął zeszyt i na tym zeszycie wyrysował, myślę, kilkanaście prostokątów podzielonych na pół. To oczywiście to był kort padlowy, jakby rzut na kort padlowy z góry. I na tych prostokątach rysował trójkąty. Trójkąty i krzyżyki. Trójkąty to było ustawienie obu dziewczyn. Dwa wierzchołki tego trójkąta to było ustawienie Ari i Andrei. Trzeci wierzchołek trójkąta to była piłka. Gdzie jest piłka w tym momencie na korcie? A dwa krzyżyki to było ustawienie przeciwniczek po drugiej stronie kortu. I N rysował trochę figury geometryczne na tym prostokącie, te trójkąty, i tłumaczył dziewczynom, jakie powinno być ich ustawienie względem piłki, względem przeciwniczek. I to jest największa sztuka, dlatego że myślę, że tu jest największy deficyt, nie mówię o nas amatorach, ale o dzieciakach grających w padla i nawet o dorosłych zawodnikach grających w padla w Polsce, na temat rozumienia samej gry, taktyki. Dlatego, że na tym samym Hexagon Cup czołowa para naszych padlistów, Wojtek Szczęsny i Michał Skonieczny z Bydgoszczy, udało mi się zorganizować dla nich sparring z moimi next genami. Dwóch Hiszpanów młodych, którzy dzisiaj są w okolicach Santigosa i Garcia, chłopaki, którzy są w okolicach między 50 a 70 miejscem na świecie w rankingu światowym. Naszą czołówkę tak naprawdę. Przeciwko naszej czołówce. Hiszpanie wygrali ten mecz, mogę powiedzieć, że łatwo, do 2 chyba. Jak ich zapytałem potem Hiszpanów, co sądzicie na temat tej mojej polskiej pary, moich kumpli, powiedzieli, to ciekawe co powiedzieli, powiedzieli tak, wiesz co, fajnie grają w padla, mają super, czasami wychodzą im zagrania, ale wiesz co powiedzieli? Powiedzieli takie zdanie, ale czasami grają piłkę i nie wiedzą po co. I to jest to, i to było słowo klucz. Grają świetną piłkę, ale nic nie następuje po tym. Nie następuje po tym zachowanie, które powinno nastąpić po tej zagranej piłce. Czyli cały czas mówimy o taktyce. My też gramy sobie w padla na jakimś tam poziomie lepiej lub gorzej, ale podejrzewam, że gdyby ktoś stanął z boku, trener taki z Hiszpanii i powiedział: Alex, zagrałeś tę piłkę, ale dlaczego po tej piłce nie nastąpiło to i to? Nie wiedzielibyśmy. Dopiero otwierają się klapki, kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją ten sport, tacy trenerzy. I tutaj wracam do tego, co chcemy zrobić. Myślę, że jest tak wiele do zrobienia w polskim padlu, ale to ja tylko mówię z punktu widzenia tego kampu, ale jako Polski Związek Padla naprawdę patrzymy na to bardzo szeroko. Znaczy przede wszystkim chcielibyśmy się dogadać z Polską Federacją Padla i z tymi ludźmi. Polska Federacja Padla dzisiaj naprawdę jedynym aktywem, które ma, to jest to, że jest stowarzyszona z Międzynarodową Federacją Padla. Nie chcielibyśmy wylewać dziecka z kąpielą, dlatego chcielibyśmy się dogadać z ludźmi zarządzającymi Polską Federacją Padla. Uważam, że są organizacją na dzisiaj, powiedziałem im to zresztą, jesteście organizacją fasadową, ponieważ poza tym, że wybraliście się spośród siebie, to dzisiaj was jest być może więcej w zarządzie niż klubów, które macie. Wszyscy są oddolnie w Polskim Związku Padla, który tak,
podnosi to Polska Federacja Padla, nie jest ciągle wpisane do KRS-u, ale w Warszawie zajmuje to czas. Panowie Nowak i Janowicz też nie są wpisani do KRS-u, jeżeli mamy być, jeżeli tak się mamy ze sobą, mamy się tak podszczypywać, bo to po prostu zajmuje czas. W związku z tym na pewno Polski Związek Padla zostanie wpisany do KRS-u i już będzie w pełni legalny, bo to podnoszą panowie z Polskiej Federacji Padla, ale dzisiaj za Polskim Związkiem Padla stoją kluby, bo to kluby tworzą Polski Związek Padla, to jest inicjatywa oddolna. Chcielibyśmy bardzo dogadać się z Polską Federacją Padla, jeśli będzie to możliwe, ale jeśli nie będzie to możliwe, to będziemy działali tak czy inaczej po swojemu, bo my najważniejsze jest rozwój padla. Otóż to, mamy w sercu ten rozwój padla zawodowy, amatorski, będziemy szukać sponsorów, będziemy szukać, będziemy po prostu szukać sposobów na to, żeby padel był sportem, który się rozwija, a nie tylko na którym można zarobić pieniądze, a mam niestety wrażenie, że o tym myślą głównie panowie, którzy przez wszystkie ostatnie lata, a dzisiaj z tylnego siedzenia, bo się schowali troszeczkę w tym zarządzie, próbują padlem zarządzać. Tomku, ja osobiście, ale uważam, że bardzo dużo ludzi też w Polsce, chcemy Ci podziękować za Twoje osobiste zaangażowanie, Twoje i Fundacja Wybiegaj Przyszłość i PZ Padla i w ogóle wszystkie osoby wokół Ciebie, które działają na rzecz rozwoju padla. Ja jestem od 11 lat w Polsce, obserwuję ten rozwój i widzę, że naprawdę idzie w dobrym kierunku, ale trzeba ludzie, tak jak Ty, tak jak ludzie, które patrzą dla dobrego, żeby patrzą na dobra sportu, żeby rozwijać tego, żeby popularyzować tego, ale niekoniecznie za coś. No widzisz, bo... Nie wiem, czy dobrze się Tak, wyrażę. ja wiem, słuchaj, bo właśnie mi na tym zależy. Chłopaki, w charakterze anegdoty powiem Ci, że chłopaki, którzy działali w Polskiej Federacji Padla przez kilka lat, kilkakrotnie Wiem. prosili mnie, czy nie chciałbym zostać prezesem. I wiesz, co im powiedziałem? Nie chcę zostać waszym prezesem, ale powiem dlaczego. Dlatego, że padel, tak jak organizuje swoje turnieje, Kupra Padlowe, Orlen Padel News Cup, padel daje mi zarobić i ja nikomu nie zabraniam zarabiać na padlu. Jest to dzisiaj sposób na prowadzenie biznesu. Ty prowadzisz klub, wszyscy na końcu chcemy na tym sporcie też zarabiać, no bo trzeba coś wrzucić do garnka. Ale nigdy nie chciałbym dopuścić do konfliktu interesów, a gdybym był w Polskiej Federacji Padla albo w Polskim Związku Padla dłużej, uważam, że byłoby konfliktem interesów, gdybym z jednej strony organizował turnieje, ściągał tam albo próbował ściągać sponsorów, a mówię, a chłopaki, a wy byście chcieli, żebym ja tych sponsorów przyprowadził do Polskiej Federacji Padla, czy do organizacji i potem mielibyście do mnie pretensje. W związku z tym rzeczywiście staram się robić tam, gdzie mogę. Tak jak z fundacją udało nam się zgromadzić środki na to, żeby właśnie pchnąć pro bono polski padel do przodu, a to, co robię osobiście w spółce, tam gdzie organizujemy turnieje, też propaguję padla, bo mnóstwo się informacji pokazuje we mediach w całej Polsce o padla, ale nie chcę tego mieszać, nie chcę tego łączyć, bo tak to widzę. Nie chcę konfliktu interesów. Nie każdy na to tak patrzy, niestety. Dokładnie, ale ja uważam, że Twoje podejście jest odpowiednie, dlatego ja osobiście Ciebie i takie działania i PZ Padla w Polsce wspieram. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Ja Wam dziękuję. Za te wyzwania, za Rapid Padel Skills Challenge. Posłuchaj, następnym razem powtórzmy parę ujęć, a nie, bo przecież wypadłem na jakąś straszną łamęgę. Dobra, będziemy kombinować. Dobrze to zmontuj. Tak. A ja Cię dobrze zblikuję. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy bardzo. Skomentujcie, polajkujcie, dajcie w komentarzach, jeżeli chcecie zobaczyć kogoś specjalnego albo kogoś, kogo macie na myśli w następnych odcinkach i dziękujemy Wam bardzo. Jeszcze raz do następnego. Dzięki Tomku. Cześć.